Instrukcja, jak przygotować schemat dzwonienia w serwerach Proxima i Libra, aby przeprowadzić automatyczną ankietę dotyczącą możliwości zakażenia wirusem pacjenta w przychodniach lekarskich. Przed przystąpieniem do konfiguracji schematu dzwonienia, na początek musimy odpowiednio przygotować zapowiedzi słowne wraz z pytaniami oraz najlepiej grupę wspólnego wywołania, na którą zostanie skierowane połączenie w przypadku, gdy pacjent na jedno z pytań odpowie pozytywnie, czyli będzie odpowiedź sugerowała, że mógł być narażony na zarażenie wirusem COVID-19. Przechodzimy do menu Dystrybucja ruchu, schematy dzwonienia. Tworzymy nowy schemat dzwonienia, który nazwę Ankieta COVID-19. Następnie nadaję numer wewnętrzny, na który pracownik przychodni lekarskiej będzie mógł przełączyć pacjenta, aby mógł odpowiedzieć na pytania ankietowe. Edytuję schemat dzwonienia i w pierwszej kolejności przygotuję sobie zestaw poziomów mojego schematu dzwonienia, abym później mógł odpowiednio konfigurować przechodzenie w zależności od udzielonej odpowiedzi przez pacjenta. Na pierwszym poziomie poinformuję pacjenta o celu ankiety. Dla ułatwienia sobie konfiguracji stosuję opisy w poszczególnych poziomach. Na poziomie drugim zadam pytanie dotyczące pobytu za granicą. Na poziomie trzecim pytanie dotyczące na kontakt czy narażenie na wirusa COVID-19. Poziom kolejny to pytanie dotyczące, czy pacjent przebywa na kwarantannie. Poziom piąty. Pytanie dotyczące objawów, czyli czy pacjent posiada typowe objawy dla zakażenia wirusem COVID-19. Poziom szósty będzie zaproszeniem na wizytę w wyznaczonym terminie, jeżeli na wszystkie pytania odpowiedział negatywnie. Z kolei poziom siódmy będzie to informacja o kierowaniu połączenia do dokładniejszej weryfikacji. Czyli w przypadku, gdy na jedno z pytań została udzielona pozytywna odpowiedź, wówczas takie połączenie ma zostać skierowane do grupy osób, które zadecydują, czy pacjent może przyjść na wyznaczoną wizytę. Poziom pierwszy, czyli informacja o ankiecie. W tym miejscu wprowadzę informację, zapowiedź słowną z informacją, w jakim celu przeprowadzana jest ta ankieta. Na tej zapowiedzi słownej nigdzie system nie będzie wywoływał żadnego z uczestników. Użytkownik, czyli pacjent, nie będzie mógł wybrać żadnej opcji i takie połączenie po odtworzeniu zapowiedzi zostanie skierowane na kolejny poziom, czyli na pierwsze pytanie. Na poziomie drugim konfiguruję odtworzenie zapowiedzi z pytaniem, czy pacjent przebywał za granicą i włączam opcję z wybieraniem,
i wprowadzam opcję 1. Pacjent nie przebywał za granicą. W takim przypadku ma zostać skierowany do kolejnego pytania, a w przypadku, kiedy odpowiedział twierdząco, wówczas skieruję go na poziom do weryfikacji. Należy pamiętać, aby w przypadku konfigurowania automatycznej ankiety wyłączyć możliwość dzwonienia do abonentów wewnętrznych, czyli na tej zapowiedzi słownej, aby nie było możliwości wybrania numeru wewnętrznego. Nasz pacjent odpowiedział negatywnie, wobec tego przechodzi do poziomu 3. Pytanie dotyczące narażenia na zakażenie wirusem. Ponownie odtwarzamy, wstawiamy kolejną zapowiedź z pytaniem i ponownie włączamy opcje dotyczące odpowiedzi. 1 nie, czyli przechodzi do poziomu 4. Odpowiedź tak. Przekierowanie na weryfikację. Na poziomie 4 kolejne pytanie dotyczące, czy pacjent przebywa na kwarantannie. Operację powtarzamy, czyli z wybieraniem. 1 nie. Przechodzi do poziomu 5. W przypadku odpowiedzi, że przebywa na kwarantannie, kierujemy do weryfikacji. 5. pytanie, czy pacjent posiada objawy typowe dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z wybieraniem 1. W tym momencie przechodzimy do zaproszenia pacjenta na wyznaczoną wizytę. 2. Wysyłamy do weryfikacji. Poziom 6 to jest zaproszenie na wizytę, czyli odtwarzamy zapowiedź, że zapraszamy pacjenta w wyznaczonym terminie na wizytę. W przypadku, gdy potrzebna jest weryfikacja, informujemy, że nastąpi weryfikacja, czyli zapowiedź 7. I kierujemy takie połączenie na grupę wspólnego wywołania, czyli do abonentów, do których zostanie skierowane połączenie, aby dodatkowo zweryfikować, czy pacjent może przyjść do przychodni na umówioną wizytę. W tak prosty sposób jesteśmy w stanie odciążyć pracowników przychodni lekarskich od konieczności zadawania pytań dotyczących zakażenia koronawirusem. Mam nadzieję, że ten krótki film ułatwi konfigurację i zarządzanie i pracę pracownikom medycznym. Zapraszam do odwiedzenia naszych portali społecznościowych. Zapraszam na nasz kanał na YouTubie platan.pl.